Nareszcie jest szaro, brudno, ponuro, pochmurnie, dżdżyście i jest mgła. Polska, taka powinna być Polska, bo to daje nam powody do narzekania i do krytyki i dzisiaj będziecie mieli ich jeszcze więcej, ponieważ to kolejny odcinek o elektrykach, tak. W komentarzach w poprzednich odcinkach pisaliście: Boże, ale Audi musiało zapłacić za tę gloryfikację elektryków. A kto miał zapłacić, jak ta seria nazywa się Audi Challenge? BMW czy Mercedes? Za pierwszym razem pojechaliśmy do Berlina, żeby sprawdzić, jak elektryk sprawdza się w trasie. Niczego nie reżyserowaliśmy, niczego nie ułożyliśmy, nie było tam żadnego scenariusza. Nie było tego scenariusza i reżyserii żadnej w odcinku miejskim. Nie było żadnego scenariusza i reżyserii w momencie, kiedy pojechaliśmy na tor i tam niczego też nie planowaliśmy, tylko wyszło jak wyszło. I dzisiaj czwarty odcinek z serii Audi Challenge. I w tym odcinku poruszymy bardzo ważny problem, o którym też często piszecie w komentarzach. Gdzie, za przeproszeniem, to ładować, jeżeli mieszkam w bloku? I będziemy to ładować razem z tym dżentelmenem. Mam niewielkie doświadczenia z elektrykami, zdarzyło mi się pojeździć trochę elektrycznym Volvo, ale nie za dużo, dlatego tym bardziej przerażające jest dla mnie pokonanie 1000 albo i więcej kilometrów elektrycznym samochodem. Ty prawdopodobnie, gdybyś musiał mieć elektryka, to mierzyłbyś się właśnie dokładnie z takim problemem. Dokładnie, gdzie go ładować, dokładnie tak? Mieszkam w bloku na co dzień, nie mam parkingu podziemnego, ani stacji ładowania żadnej tak blisko domu, więc no byłoby to problematyczne. Ale masz też dom rodzinny, w którym często bywasz, tam mieszkają twoi rodzice. Tak, tak. I tam mamy fotowoltaikę i siłę, natomiast no, nie mamy elektryka, więc nie mieliśmy potrzeby inwestować w wallboxa żadnego. I też nie wiecie, jak by wyglądało to ładowanie, tak? No ciężko mi powiedzieć bez realnie samochodu elektrycznego. Jak pokazują statystyki, 40% Polaków mieszka w domach jednorodzinnych albo w segmentach z ogrodem, z kawałkiem jakiejś działeczki. Kolejnych 40% mieszka w blokach. Pozostałe 20% to są trochę innego rodzaju nieruchomości, na przykład kamienice. Ale same 40% to już daje nam 12-13 milionów mieszkających w blokach osób. No, to jest masa ludzi. To jest masa ludzi. Kolejne 12-13 milionów to są ci, którzy mieszkają w domach. Dlatego przerobimy 3 scenariusze. Jeden, tak jak ja, mieszkam w domu i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ile to kosztuje. Drugi scenariusz, mamy blok, ale mamy też własne miejsce parkingowe w garażu podziemnym i zobaczymy, jak tam działa ta infrastruktura i też porozmawiamy o tym, co trzeba zrobić, żeby mając własne miejsce w garażu podziemnym, w bloku, móc sobie zainstalować gniazdko. A to nie jest takie proste. To się zmieniło, ale nie uprzedzajmy faktów, o tym pogadamy. I trzeci scenariusz, dla Ciebie on będzie najbardziej interesujący i myślę, że dla wielu naszych widzów również, to będzie ładowanie samochodu elektrycznego w momencie, kiedy mieszkamy w bloku, ale nie mamy ani miejsca parkingowego na zewnątrz, ani własnego miejsca postojowego w garażu podziemnym, więc de facto jesteśmy skazani wyłącznie na ładowanie go w mieście. W mieście, pod Biedronką. Tak, na przykład, albo pod Lidlem. Albo pod Lidlem. Ewentualnie u fryzjera. No dobrze, to mamy chałupę, tak jak ja. I mamy dwie możliwości. Na dobrą sprawę. W zasadzie 3 możliwości. Pierwsza możliwość, taka podstawowa, czyli nawet jak jedziesz gdziekolwiek i masz dostęp do gniazdka z prądem, to masz również ładowarkę, która ma tradycyjną wtyczkę. Działa to Twoim zdaniem, czy nie w przypadku elektryka? Na pewno nie. No toster możemy sobie tutaj włączyć takim gniazdkiem, ale no taki samochód raczej ciężko będzie naładować. To powiem Ci, że moc ładowania z takiej wtyczki to jest rzadko więcej niż 1,5 kW, czasami 1,8. No załóżmy, że będzie to te 1,5 kW. Gdybyśmy na przykład wrócili do domu o godzinie 17, podłączyli taką wtyczkę do gniazdka i ładowali się do, powiedzmy, nie wiem, 7 rano, zanim wyjedziemy z pracy, to ile to godzin? 17, 7, no, 12...
14 godzin. No to 14 razy 1,5 to daje nam 14,7, 21 kWh mamy. Takie auto wówczas na takim zapasie energii przejedzie około 100 km. Czyli od bidy nawet. No to od strasznej bidy. Od strasznej bidy. No ale z drugiej strony codziennie przejeżdża przeciętny użytkownik ile? 30-40? Ile porobisz po Krakowie, mieszkając w Krakowie? Ja pracuję zdalnie, więc codziennie nie robię kilometrów, No właśnie. ale często jeżdżę w trasy, więc raczej takie doładowanie No się... ale widzisz, w tygodniu nie jeździsz, to jakbyś codziennie miał podpięty samochód, to 3 dni i już masz naładowany do pełna. No tak. Widzisz? O ile ktoś mi nie ukradnie ładowarki w O ile międzyczasie. ktoś... Ale jest oczywiście druga opcja i ta opcja to jest, przytrzymaj to proszę, to jest taka wtyczka. I to jest najsprytniejsze rozwiązanie i ja takiego rozwiązania używam, bo wówczas wystarczy to zrobić tak, mój drogi. Siła 2 i po zawodach. Większość samochodów elektrycznych ma ładowarkę pokładową o mocy 11 kW i to jest ograniczenie. Nawet jeżeli masz siłę 32-amperową, która daje Ci 22 kW, to i tak ten samochód będzie się ładował z mocą 11 kW. Okay. Są jednak marki, takie m.in. jak Audi, gdzie można dopłacić do ładowarki pokładowej mocniejszej 22 kW. Natomiast ja tutaj gniazdko siłowe mam 16-amperowe, więc on będzie się teraz ładował z mocą 11 kW. Okay. Co jest ważne, on się z taką mocą ładuje w zasadzie od 0 do 100%, więc jeżeli tu mamy baterię 95 kWh, to jesteśmy naładowani do pełna w 9 godzin. W 9 godzin To jest rozsądny wynik. to jest taki wynik, że między 22 i 6 rano, jak masz nocną taryfę, to już jest 8 godzin, więc tylko godzinę ładujesz się poza nocną taryfą. Nawet jeżeli mamy taryfę G11, czyli tą płaską, czyli przez całą dobę mamy identyczną cenę, to trzeba pamiętać o tym, że prąd z takiego gniazdka siłowego 400V kosztuje dokładnie tyle samo, ile ten w zwykłym gniazdku. On nie jest ani trochę droższy. Więc pogadamy sobie o kosztach tego ładowania potem w samochodzie, ale chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jest coś takiego jak przyłącze do domu, moc tego przyłącza. Ja tutaj mam przyłącze, które ma dość wysoką moc od samego początku, bo 17 albo 18 kW. Moc wiesz czym jest? Tak. To wytłumacz Państwu. Moc. Moc przyłącza to jest mniej więcej można powiedzieć, że suma całej mocy wszystkich urządzeń w domu. Tak, czyli jak ile masz... możemy podpiąć po prostu urządzeń dokładnie. Tak, i ile instalacja wytrzyma. Dokładnie tak, jak masz na przykład włączone żelazko jednocześnie, chodzi lodówka, kuchenka indukcyjna, jeszcze włączysz odkurzacz, no to musisz sobie zsumować moc 4 tych urządzeń, bo jeżeli one będą miały większą moc niż przyłącze, to wywali bezpiecznik. Więc jak się zakłada, włącza taki samochód elektryczny, który ciągnie 11 kW, no to warto, żebyś mógł jeszcze włączyć tą kuchenkę indukcyjną. Albo czajnik. Albo rekuperację, jak masz w domu, No albo tak, pompę ciepła, która też sporo energii pochłania, żeby nie walnęły te korki. Jeżeli jest mała moc tego przyłącza, to trzeba ją zwiększyć. Koszt zwiększenia, no to musi przyjść ktoś z elektrowni, składa się tylko wniosek. Wtedy przychodzi ktoś z elektrowni. No chyba, że kable są nieprzystosowane. Chyba że masz instalację nieprzystosowaną. No natomiast na szczęście, żeby na przykład dostosować najczęściej gdzie masz te wszystkie bezpieczniki i całą skrzynkę z w kotłowni i garażu. I to jest niedaleko do garażu zazwyczaj właśnie, więc wystarczy przerobić ten kawałek tej instalacji, żeby można było już zwiększyć moc tego przyłącza. Więc to nie są duże koszty, szacuje się, że to jest 150 do 200 zł za 1 kW, więc nawet jeżeli musimy zwiększyć o 5 kW, no to robi nam się z tego powiedzmy 1000 zł, ale wówczas nie mamy większych inwestycji nawet w wallboxa. Ja pokażę Ci jeszcze jedno rozwiązanie, bo nie wszyscy, tutaj możemy sobie podejrzeć, jak on się szybko ładuje. No teraz zobacz, pokazuje, że ładuje się z mocą 10,3–10,4 kW. A ile mamy baterii? 95 kWh. Teraz pokazuje, że... Chodziło mi o procenty. Procenty 74% i pokazuje, że w 2 godziny 40 minut dobijemy już do 100%. Jeszcze jedno rozwiązanie Ci pokażę, ponieważ niewielu producentów dostarcza te sterowniki z takim kablem. Ja używam na co dzień tego.
Nieważne wtedy, jakiego mam elektryka, nawet nieważne, gdzie pojadę. Tam, gdzie jest siła, to mam taki kabel, zobacz, on nie ma żadnego sterownika, bo wszystko jest wbudowane. Tak, jest mniejszy i lżejszy. Jest mniejszy, lżejszy i mało kosztuje, bo chyba podstawowa wersja 1500 czy tam 1800 zł to jest taka droższa, bo można nią sobie sterować na przykład ze smartfona, czyli włączać, wyłączać, podglądać i ma tutaj wbudowaną kartę SIM. Weź to, proszę Cię. Ultra wygodne, szybkie, bo wpinasz to z jednej strony w gniazdo siłowe, z drugiej strony do samochodu. To jest uniwersalne i to wszystko. Zobacz, już 6,6, już 9,5, już 9,8, już 9,9. Czyli to samo praktycznie. Tak, ona za chwilę, już 10,3, 10,4. Więc jeżeli samochód elektryczny dostarczono Ci jakiejkolwiek marki ze zwykłym sterownikiem i nie masz z tego wejścia do siły, to możesz sobie śmiało kupić coś takiego. To nie jest taki wydatek jak w przypadku Wallboxa, że 4, 5, 6 czy 7 tysięcy, tylko kosztuje to niecałe 2000 zł. Możesz tego używać z każdym samochodem elektrycznym, zwinąć, wrzucić do bagażnika czy do franka, zabrać ze sobą i gdziekolwiek, gdzie masz dostęp do gniazda siłowego, to się podładować. Mało tego, są do tego też takie przełączki na 230 V, czyli gdybyś się udawał w miejsce, gdzie nie masz niestety możliwości naładowania się z siły, to ładujesz się tam z 230 normalnie. Kumam. Michał, słuchajcie, dosłownie przed chwilą przyznał nam się do tego, że jest menadżerem zespołu, który nazywa się Chłopcy z Placu Broni. Tak. Chłopcy z Placu Broni. Jestem akustykiem i menadżerem tras koncertowych. No widzisz, czyli lubisz i elektryczne gitary i po dzisiejszym odcinku pokochasz elektryczne samochody. No, zobaczymy, czy pokocham. Ja mam taką tendencję, że ja się często śpieszę. I wiadomo, elektrykami fajnie się będzie przyspieszać od 0 do 100, natomiast czy dam radę się śpieszyć na drugi koniec Polski? No, udowodniliście co prawda w podróży do Berlina, że się da. Ale i tak, wiesz, było narzekanie, że oj, 15 minut ładowania. Ja swojego dieselka to ładuję w 5 minut. No tak. No tylko mamy takie, a nie inne czasy. Ja pamiętam elektryfikację i samochody elektryczne sprzed 15-20 lat, jak przejeżdżały 100 km, to było coś. Dzisiaj przejeżdżają 400-500 i tak jest to niewystarczające dla wielu osób i ja to rozumiem. Nadal uważam, że samochód elektryczny nie jest dla każdego. Jeżeli ktoś naprawdę dużo jeździ, jeżeli ktoś robi po kilkaset kilometrów dziennie, jeżeli jest, nie wiem, przedstawicielem handlowym albo faktycznie bardzo szybko i sprawnie musi dojechać na drugi koniec Polski, tego samego dnia wrócić, to ja sobie sam dzisiaj jeszcze, z mojego punktu widzenia, nie wyobrażam jechać na przykład na wakacje gdzieś, gdzie muszę przejechać 1500-2000 km autem elektrycznym. Ja wiem, że ta infrastruktura się zmieniła, że ona się rozbudowała, że te samochody są bardziej efektywne, przejeżdżają coraz więcej, natomiast nadal nie twierdzę, że one są dla każdego. Ale teraz jeszcze chciałem chwilę pogadać z Tobą o kosztach, bo jak sądzisz, ile w takich warunkach domowych, kiedy nie masz fotowoltaiki, kiedy normalnie kupujesz prąd od elektrowni, mówię już o prądzie po tych podwyżkach, które miały w lipcu i po tych wszystkich zmianach prawnych, które miały miejsce, ile kosztuje naładowanie takiego Audi od 0 do 100%, czyli napełnienie w nim na fulla baterii u mnie w domu? No myślę, że koło 200 zł wyjdzie chyba. Nie. Przestrzeliłeś. Przestrzeliłem. Ten prąd kosztuje razem z opłatą dystrybucyjną, z akcyzą, z wszystkimi opłatami dodatkowymi mniej więcej średnio dla całego kraju, bo to zależy i od regionu, i od operatora, do dystrybutora energii, złoty 15 groszy brutto. Razy 95, tak jak tutaj mamy dokładnie tej wielkości akumulator, już mówię netto, no to daje nam powiedzmy jakieś 110 zł. Dorzućmy do tego straty energii i to warto wiedzieć, jeżeli ładujemy się z 230 V, to te straty energii są dosyć spore, bo ten kabelek jest tam dosyć cienki i to będą nawet na poziomie 20, czasami 30%. Natomiast myślę, że warto w tym miejscu też powiedzieć, że straty energii ogólnie w elektryku są bardzo niewielkie, nie tak jak w samochodzie spalinowym. A czy straty w samych silnikach elektrycznych do napędu? Tak. Bo sprawność one mają rzeczywiście bardzo wysoką. Wydajność to jest powyżej 95, a najlepsze 98-99%. A silniki spalinowe koło
około 20 chyba mają. No, zależy jak nowy, wiadomo. Najlepsze 35-40%, ale to już jest top. Natomiast ja mówię o stratach w samym ładowaniu, bo to jest zawsze gdzieś tam powstaje ta strata choćby na kablach, którymi to robimy. Ciepło się wytwarza i jeżeli 230 V ładujemy, to rzeczywiście te straty są duże, bo to sięgają 20-30%. Natomiast kiedy ładujemy z siły czy wallboxem, to te straty są znacznie mniejsze, bo to około zaledwie 5, czasami do 10%. Załóżmy tę górną granicę, czyli 10%. No to jak 10%, to do tych 95 kWh musimy dorzucić kolejnych 10. 105 kWh, no to rachunek będziemy mieli 120 zł za takie ładowanie. Ile na tym przejedziemy? No to oczywiście zależy od warunków jazdy, ale jeżeli mówimy o WLTP, czyli takim uśrednionym zużyciu energii dla takiego SQ6, to podobno przejeżdża 580-600 km na jednym ładowaniu. Nie ma co się oszukiwać, jak mamy taką pogodę jak dzisiaj i musimy mieć włączone ogrzewanie, jak się masujemy, jak mamy włączone ogrzewanie foteli, chociaż ono akurat nie jest energochłonne bardzo. Jak pojedziemy dynamiczniej, no to załóżmy, że w warunkach miejskich czy w takich podmiejskich, jak tutaj przejedziemy te 450-500 km za 120 zł. No tak, to jest niezły wynik. To 100 km przejeżdżasz za ile? 30 zł? Nawet nie. No, mówiłeś w poprzednich filmach, że około 22 zł. 25 zł 25 to będzie. Tak, no to 25 zł to masz ekwiwalent nawet nie 5 litrów paliwa, tylko bardziej 4 litrów paliwa. No to dokładnie to jest, to ładowanie tyle kosztuje na 100 km. Tyle, ile byś wydał na 4 litry benzyny czy diesla. No dobra, depnijmy mu trochę. O kurna, panie, tu ma 490 konia. Ale jedziesz chyba w efficiency, wiesz? Czyli chcesz sobie, rozumiem, posprawdzać teraz, tak? Wyjechaliśmy na autostradę, to możemy mu tu... Proszę bardzo, masz. Dać Niech troszeczkę. Ci będzie. Zużyj mu trochę energii. No właśnie, musimy mieć co ładować. Natomiast denerwuje mnie trochę ciągłe porównywanie tych elektryków do samochodów spalinowych. Wiadomo, służy to do tego samego, służy do przemieszczania się. Natomiast no kurde, to jest trochę tak, jakby porównywać łyżeczkę z widelcem. No oba służą do jedzenia, tak? No ale nie zjesz tego samego widelcem, co łyżką. Dobre porównanie. Scenariusz numer 2, mój drogi. Drugi scenariusz, czyli masz gdzieś tam na górze swoje apartamenta, a na dole masz miejsce parkingowe, a w Twoim wypadku, jak stanąłeś, nawet 2. Tłumaczę się, oni mi kazali tak stanąć. No więc w tym scenariuszu masz miejsce parkingowe i chciałbyś ładować ten samochód tu w garażu. I my mamy tutaj taką możliwość, jest siła. Ponieważ właściciel miejsca parkingowego tego, a nie dwóch, zainstalował sobie siłę. Tylko inną siłę niż ja mam w domu. Bo wiele lat temu, 6 czy 7, udało mu się we wspólnocie tutaj wynegocjować możliwość założenia gniazdka siłowego 32-amperowego, co oznacza, że tutaj masz 22 kWh. To już jest naprawdę w cholerę. No to jest rzadko mocne. który elektryk ma taką ładowarkę pokładową, żeby to obsłużyć. Ale 22 kWh to takiego elektryka z taką baterią byłyby w stanie w 4,5-5 godzin naładować, a to w warunkach domowych jest już naprawdę mega dobry wynik. Dobry wynik. Przyjeżdżasz, nawet na godzinę wpadasz do domu, podłączasz, 22 kWh masz uzupełnioną baterię i to Ci na 100 km wystarcza, przynajmniej. No dobra, nawet to podłączmy. No właśnie, bo tutaj mamy przejściówkę. Inaczej, wydawało nam się, że mamy przejściówkę. O, bo dostaliśmy w komplecie taki kabel, ale niestety okazało się, że te 32-amperowe gniazda mają większą średnicę. I tutaj nam nie bangla i nie wchodzi. Ani jedno, ani drugie. Ani jedno, ani drugie to jest tak naprawdę... O, to jest 32-amperowe na dobrą sprawę, Tak, ale czyli to jest dokładnie żeńska analogiczne końcówka. do tego, tylko to jest żeńska końcówka, a męska nam w to nie wchodzi, więc nie naładujemy się tutaj w garażu podziemnym. No ale złośliwość rzeczy martwych, za to mamy gniazdko, proszę bardzo, z boku 230 V, więc to możemy sobie tutaj podłączyć. Więc przetestujmy. Dobra, sprawdźmy moc ładowania. No będzie na pewno imponująca i porażająca. Imponująca. 1,4 kW. No tak jak mówiłem. I więcej nie będzie, proszę pana. Więc nawet jak będzie trwało całą noc, 10 godzin to ładowanie, to masz 14 kWh, no to powiedzmy na 70-80 km jazdy po mieście, tak, No tak, realnie. tak. Ale najważniejsze pytanie nie brzmi,
w tym wypadku, jak szybko się ładować, tylko co zrobić, żeby mieć ładowarkę taką na miejscu swoim parkingowym. Bo to jest skomplikowana jakaś procedura, żeby coś takiego zamontować, Znaczy- czy raczej jest to proste? No właśnie, na dwoje babka wróżyła. Kiedyś było to bardzo skomplikowane. Trzeba było chodzić po mieszkaniach, pytać ludzi, prosić. Ale weszło w życie coś takiego, co nazywa się ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych. I zgodnie z dodanym artykułem 12b ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w których liczba samodzielnych lokali mieszkalnych jest większa niż 3, punkt ładowania instaluje się i eksploatuje po uzyskaniu zgody zarządu wspólnoty lub spółdzielni lub osoby sprawującej zarząd nad daną nieruchomością. Uchwała wspólnoty nie jest konieczna i to jest dobra wiadomość, czyli w zasadzie to wspólnota, zarząd tylko wspólnoty albo spółdzielni wydaje zgodę. W celu ułatwienia procedury uzyskania zgody wspólnoty, ustawodawca zdecydował się doprecyzować, iż wydanie zgody na instalację i eksploatację punktu ładowania o mocy mniejszej niż 11 kW stanowi czynność zwykłego zarządu, a więc zarząd może podejmować decyzje samodzielnie, bez potrzeby podejmowania uchwały właścicieli lokali. A po ludzku? Czyli to, co robisz. To idziesz do zarządu wspólnoty albo spółdzielni, Okej. składasz wniosek o możliwość zainstalowania punktu ładowania przy swoim miejscu parkingowym. Musisz złożyć oświadczenie, że miejsce parkingowe Jest twoje. jest twoje. Nieważne, czy ono jest na jednym akcie notarialnym z mieszkaniem, czy ma odrębny akt notarialny. Może być wspólne, może być oddzielne, nieważne. Musi należeć do ciebie. Okej, czyli nie mogę go wynajmować. Nie, albo musisz, jeżeli je wynajmujesz, to musisz mieć zgodę właściciela. I to też przechodzi, nie ma problemu. Ale to jeszcze nie wszystko, bo koszty musisz pokryć ty. Czyli musisz złożyć oświadczenie, że zapłacisz za to ty i zapłacisz jeszcze za coś. Zapłacisz za audyt. Ponieważ od momentu złożenia wniosku wspólnota albo spółdzielnia mają 30 dni na zrobienie audytu. Czy w ogóle to miejsce, twoje parkingowe, nadaje się ze względów przede wszystkim bezpieczeństwa do tego, żeby zainstalować tam punkt ładowania. Jak przychodzi ten ekspert i mówi, że wszystko jest ok, tylko trzeba przerobić to i to, to potem 30 dni jest na to, żeby wspólnota wydała ci zgodę. Jeżeli ekspertyza jest pozytywna, to nie może ci wspólnota ani spółdzielnia odmówić możliwości zainstalowania takiego przyłącza. Ale jak to Zawsze jest jakieś ale. Bo to jest teoria, ale w praktyce dzisiaj spółdzielniom i wspólnotom nie grożą żadne sankcje za to, że w ciągu 30 dni nie zrobią ekspertyzy i audytu. I to jest największy problem. I często jak ludzie idą do wspólnot albo do spółdzielni, to słyszą, że no nie, bo nie wiadomo, tutaj te elektryki to może się albo coś zapalić, albo coś, mieszkańcy to nie bardzo by chcieli. Nie mają do tego podstawy prawnej w ogóle, tylko problem polega na tym, że za niedopełnienie tych 30 dni wykonania tej ekspertyzy nie grożą im żadne kary. Dobra wiadomość, więc to przeciągają w nieskończoność. Zdarza się. Jak nie mają Oczywiście bata nad głową, no dokładnie to tak. będą przeciągać. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że niebawem ma wejść w życie nowelizacja tej ustawy, która będzie mówiła, że tę ekspertyzę, ten audyt ma sobie z automatu zrobić nie spółdzielnia, tylko właściciel miejsca postojowego. I wtedy jak będziesz szedł z taką ekspertyzą od razu do wspólnoty, będziesz ją pokazywał, to wspólnota nie będzie miała wyjścia. W ciągu 30 dni będzie musiała ci definitywnie wyrazić zgodę, a jeżeli w ciągu 30 dni tego nie zrobi, to z automatu będziesz mógł po tych 30 dniach sobie tą ładowarkę Czyli nie ma zainstalować. Tak, natomiast smutne jest to, że dzisiaj po prostu wykręcają się tym, że po prostu przez 30 dni nie robią ekspertyzy, bo nic im za to nie grozi. Natomiast po tym, jak już po 30 dniach dostaniesz zgodę, no to zapraszasz panów z energetyki, panowie z energetyki przychodzą, zakładają, ty pokrywasz koszty tego przyłącza, montują ci albo licznik niezależny, albo podpinają do licznika tego domowego i rozliczasz się dokładnie tak jak u mnie w domu, czyli płacisz taką stawkę za to ładowanie, jaką płacisz za normalny prąd. Czyli w dobrą stronę to idzie ogólnie. Jaki jest koszt tego przyłącza? Jak chcesz sobie założyć, to zależy. Zależy od instalacji w budynku, od tego, czy chcesz mieć oddzielny licznik, czy będzie to podpięte do instalacji domowej. No mówi się, że to tak od 2000 do nawet 5-6 i to zależy od różnych czynników. Trzeba rozważyć na przykład, tutaj właściciel
właściciel miał możliwość podpięcia tego do licznika domowego, ale w domu miał za małe przyłącze, a żeby to podłączyć do tamtego licznika trzeba było wyciągnąć ze 30 metrów kabla. Tak. Więc wolał zrobić to na niezależnym liczniku, przy czym płaci też tak naprawdę drugi rachunek za prąd jakby, też ze wszystkimi tymi, z całą mocą przyłączeniową. Więc to chyba nie zależy jest to jak leży. najlepsze rozwiązanie. Zależy jak leży. Na każdym miejscu parkingowym będzie inaczej. Najważniejsze, żebyście mieli świadomość, jeżeli chcecie założyć sobie taką ładowarkę na miejscu parkingowym, żeby na początku na miękko próbować ze wspólnotą i ze spółdzielnią po prostu się dogadać, a jak nie, no to zawsze są też możliwości na twardo. Na twardo już. Możliwości prawne, są nawet prawnicy, a nawet firmy, które montują tego typu gniazdkach i one się deklarują, że załatwią wszystkie czynności prawne, załatwiają to ze wspólnotą i ze spółdzielnią, więc ty umywasz ręce od A do Z, przez cały ten proces przechodzą, łącznie potem z zainstalowaniem wallboxa, jeżeli sobie życzysz, albo po prostu instalacją siły, tak jak w tym wypadku. Rzecz jeszcze jedna, bo tutaj do tego przyłącza są dwa gniazdka, 230 V i ta jedna siła. Ale przecież jak cię nie ma i nie ładujesz, to pewnie by się znalazł któryś ze 100 sąsiadów, który chętnie przyjedzie i odkurzy sobie samochód. Sąsiad. Tak. Sąsiad Janusz. Więc co się robi? No oczywiście montuje się skrzynkę z bezpiecznikiem, na przykład na kluczyk, a jak masz wallboxa sobie instalujesz, to możesz mieć własną kartę RFID, żeby nikt inny nie mógł tego używać, więc takie zabezpieczenia też są. I jeszcze jedna ważna rzecz. W nowym budownictwie ta ustawa o elektromobilności mówi, że ma już obowiązek deweloper, który to buduje, zapewnić przyłącze do każdego miejsca parkingowego. W sensie nie, że on za ciebie zainstaluje wallboxa i to wszystko, ale jest musisz gotowa instalacja. Jest gotowa instalacja, więc gdy będziesz chciał po prostu, to musisz mieć możliwość z automatu po prostu powiedzieć, ja chcę w tym miejscu mieć i wtedy wspólnota, od razu Glade, bez żadnych ekspertyz, bez niczego i możesz sobie montować. Mówiliśmy tutaj o pojęciu w samochodzie, jak jechaliśmy range anxiety, nie? Mówiliśmy. Mówiliśmy, którego ja na przykład się pozbyłem, ty jeszcze nie. No ja absolutnie nie. A zaraz porozmawiamy sobie o innym pojęciu, które ostatnio robi dużą karierę, jeżeli chodzi o elektryfikację, o pojęciu destination charging. Uwaga, przed tobą deptak. Uwaga, ograniczenia w przejeździe. Uwaga, przed tobą próg zwalniający. Uwaga, przed tobą Volkswagen Polo. Ale wracając do koncepcji destination charging, to zakłada ona, że w przyszłości, tylko nie za 10-15 lat, a już za chwilę, musisz mieć możliwość naładowania samochodu elektrycznego wszędzie, gdzie się ruszysz. Opracowano tę koncepcję, wymyślono z myślą właśnie o tych, którzy nie mają miejsca parkingowego, nie mają gdzie ładować elektryka, ale chcieliby elektrykiem jeździć. I teraz coś Ci pokażę. Wchodzisz w Szukaj, stacja ładowania. Tu mamy włączony taki filtr, żebyśmy mieli tylko moc ładowania powyżej 100 kW, czyli takie szybsze już nieco ładowarki. I zobacz, masz na przykład Greenway Kaufland Bemowo. Od razu jeden z pierwszych, jaki Ci się wyświetla. I proszę bardzo, jedziesz sobie na zakupy do Kauflanda. A Kaufland duży, chwilę zejdzie. Do Kauflandu, no i robisz na przykład takie zakupy, nie wiem, raz w tygodniu, ileś spędzasz czasu, jak idziesz na zakupy w Krakowie u siebie? No, zależy o jakiej godzinie idę, ale no 30 minut. Robisz takie większe zakupy na cały tydzień, no raz w tygodniu zazwyczaj człowiek chodzi i musi kupić trochę więcej tego wszystkiego, no od nie? pół godziny do godziny. No to powiedzmy pół godziny, tak? Raz w tygodniu. No więc jedziemy teraz na taką ładowarkę, żeby zrobić takie zakupy. W dodatku, czemu ta koncepcja Destination Charging będzie się bardzo szybko popularyzowała? Ponieważ w życie, jak weszła ta ustawa o elektromobilności w 2018 roku, to potem ją kilkukrotnie nowelizowano, między innymi dostosowując do przepisów i regulacji unijnych i od jakiegoś czasu w niej zapisane było, że od 1 stycznia 2025 roku, a więc już za chwilę, wszystkie duże firmy mające powyżej 10 miejsc parkingowych muszą zainstalować przynajmniej jeden punkt ładowania, a wszystkie nowo powstające muszą mieć jeden punkt ładowania na 20 albo 10 miejsc parkingowych. Więc co teraz robią na przykład wszystkie sieci marketów, które są traktowane jako duże firmy, Biedronki, Lidly, Kauflandy, Makro, Selgrosy, Carrefoury i tak dalej, instalują na gwałt ładowarki na swoich parkingach.
Sam Lidl i Biedronka mają ich już po 600-800, a za chwilę będą musiały mieć absolutnie przy każdym tego typu obiekcie. Nieważne, czy w dużym mieście, nieważne, czy w małym mieście, tylko każdy będzie musiał mieć ładowarkę na swoim parkingu. Nie robią tego same, tylko zazwyczaj współpracują z operatorami, którzy mają gotowe rozwiązania i po prostu instalują im te ładowarki. Teraz jedziemy do Kauflandu. Nie pamiętam, z jaką firmą współpracuje, albo z Elocity, zresztą mamy tu chyba napisane, nie? Z Greenwayem, przepraszam. Ten akurat z Greenwayem, więc to jest ładowarka Greenwaya. Jednocześnie robiąc zakupy będziemy mogli sobie ładować samochód, oczywiście pod warunkiem, że ładowarka nie będzie zajęta. I teraz, żeby nie było, że czekaliśmy 2 godziny, aż się zwolni ładowarka pod Kauflandem. Tam możecie sobie cofnąć i zobaczyć, która była godzina, którą godzinę mamy teraz, 11:38. Dojechaliśmy pod ładowarkę i proszę bardzo, puste 2 miejsca. Siateczkę na zakupy ma? Nie ma, ale kupię. To zanim pójdziesz, to zobacz, ile to trwa. Włącz sobie stoper. Podłączenie samochodu do ładowania przed zrobieniem zakupów. Bo jak wiadomo, to przecież tyle czasu zajmuje wpinanie, wypinanie. Zawsze te miejsca parkingowe są przecież zamknięte. No po prostu tragedia, nie? Rozpoczęcie procesu ładowania. Dziękuję, do widzenia. Można zacząć zakupy. Mało tego, tutaj jeżeli nie możesz zapłacić taką kartą, jaką my mamy, to możesz zapłacić zwykłą kartą. I to sobie wtedy... jak to płacę? Określam, ile chcę naładować i płacę, nie, czy na samym końcu? Ładuje się tyle czasu, ile jesteś w sklepie, okay. Albo możesz mieć aplikację, albo taką aplikację, albo aplikację na przykład w tym wypadku Audi Charge, chociaż dzisiaj każdy producent samochodów ma własną aplikację, mało tego, ma własną tego typu kartę, w tym przypadku nazywa się to Audi Charge. Ta aplikacja jest tak jakby agregatem wszystkich albo większości operatorów, czyli Elocity, Greenwaya, Ionity. Nie potrzebujesz 10 aplikacji, nie potrzebujesz 10 kart, nie potrzebujesz 10 abonamentów. Masz jeden abonament, jeden rachunek, jedną kartę, jedną aplikację. Wszystko oni za Ciebie rozliczają. A te abonamenty różnią się od siebie cenowo? Są tańsze, zależy, droższe? To też zależy od firmy. Jedna firma daje Ci to darmowe, inna firma daje Ci wybór abonamentów, na przykład jeżeli korzystasz rzadziej, to 20-30 zł miesięcznie, plus oczywiście koszty ładowania. I teraz jakie są koszty takiego ładowania? Przyjeżdżasz do takiego sklepu. Kilowatogodzina oczywiście jest droższa, zależy od abonamentów, zależy od operatora, od mocy ładowania, często od różnych czynników. Ale średnio możemy przyjąć, że to jest dwukrotność tej stawki domowej, czyli 2,30 powiedzmy. 2,30 za kilowatogodzinę. No to naładowanie wtedy na maksa takiej Audioli wychodzi nas 200, powiedzmy 10-220 zł od 0 do 100%. Przejeżdżamy na tym, powiedzmy, w warunkach miejskich 500 km. No to robi nam się, jaki rachunek? 500 km za 200 zł? 40 zł. 40 zł za 100 km. Czyli to jest 6,5-7 litrów paliwa. Można przyjąć. Ale mało który samochód w mieście tyle spali. Dokładnie tak, więc ja bym powiedział, że dzisiaj ten koszt użytkowania samochodu elektrycznego, nawet w momencie, kiedy ładujemy się na ładowarkach wyłącznie takich słupkowych, publicznych, jest porównywalny z kosztem użytkowania samochodu spalinowego. Wiadomo, że najtaniej nadal będzie w domu, natomiast nie jest też tak, że to jest 2 czy 3 razy droższe, tak jak niektórzy sądzili, niż użytkowanie samochodu spalinowego. Tak. Jeszcze zobaczmy sobie teraz moc ładowania. Mamy baterii 64%. 70 kW. No to idziemy na pół godziny na zakupy i mamy 35 kW energii uzupełnione. 35 kW to robiłeś pół godziny zakupy i już masz na jakieś 170 do 200 km, żeby przejechać sobie po mieście. Dodatkowe energii. Zanim odjedziemy na jedzenie i znowu ładowanie, to jeszcze raz to podłączę, żeby wiesz co sprawdzić. Poczekaj. Karta. Tutaj trzeba nacisnąć karta. Opłata za postój. Widzisz, wtedy jak płacisz kartą normalną płatniczą, nie masz abonamentu, jest to najmniej opłacalne, bo kilowatogodzina aż 3,25 i jeszcze opłata za postój powyżej 60 minut, 40 groszy za minutę. Pobiera teraz z konta 7000 zł jako zabezpieczenie. Rozpoczęcie procesu ładowania. Więc też nie trzeba tego sobie zdawać sprawę, że nie wszystkie
punkty ładowania obsługują takie karty. Tak. Większość zdecydowanie albo te karty RFID, albo uruchamia się je z aplikacji, ale najnowsze technologie są też takie, że... Odłączmy, wiesz, bo to jest karta akurat naszego producenta, on jest z Poznania. A, rozumiem, to szybko, dawaj. A jeszcze nie rozpoczął procesu ładowania. Udało się, opłata 000. Jest. Proszę. Jest też taka technologia teraz plug and play, która jest coraz popularniejsza. Już nawet nie potrzebujesz karty do ładowania, już nawet nie potrzebujesz aplikacji, już nie potrzebujesz karty fizycznej do płacenia, tylko podpinasz, auto się komunikuje samo z operatorem, ze słupkiem, super. plug and play, zaczyna samo się ładować. Ekstra. Dobrze, to co? Jedzenie, bo ja zgłodniałem. Bardzo. Jedźmy. A few minutes later. Dobra, sięgnie chyba. Sięgnie? No i tu masz, mój drogi, Hypercharger. Udało Mamy się. baterii, kochany, zaraz Ci powiem procent ile. Przykładaj kartę. Mamy 65% baterii. 65. Tak, dużo. I gdzie tutaj, tu się z tej przykłada? strony. Proszę, Hypercharger. Tu masz znaczek, o. Nie powiodło się, o. A, to... Ale jak Ci karta nie działa, to masz tutaj kod QR, wchodzisz sobie na stronę circlek.pl, akceptuj wszystkie, znajdź identyfikator, jeden, o znalazł, następny. Mocniej się nie da. Weszło? Weszło, mocniej się nie da, zobaczmy. Twój samochód się teraz ładuje. Dobra, to już wiemy. Moc ładowania już 90 kW w tym momencie. Tak jak mówię, bateria jest nierozgrzana, bo mało jeździmy. Króciutkie te dystanse tutaj. Ona nie miała kiedy się dogrzać. Natomiast wraz ze wzrostem czasu będzie też rosła ta moc. Natomiast dużo nie urośnie, bo gdybyśmy mieli 10-20% baterii, No to tak, byśmy bo zaraz mieli dobijemy do 270. 80. Zaraz dobijemy do 80 i ona i tak będzie sobie utrzymywała się tak do tych 80 w okolicach tych 100-150, a potem zacznie spadać. Niemniej zjemy, wrócimy i zobaczymy, ile będziemy mieli. Tak jest. Few moments later. I co? Kliknij zielony. No i co? I mamy 93%. Jedliśmy równe 33 minuty i 50 sekund. I w tym czasie zobacz, ile nam przybyło energii. 31 kilowatogodzin. Tak. 31 kilowatogodzin nam przybyło. Okej, Teraz a- już się powoli tak, ładuje. powoli się 93% mamy baterii. Pamiętajmy o tym, że zaczynaliśmy z wysokiego poziomu, 65%. Jakbyśmy tu przyjechali i mielibyśmy 10%, to w tym momencie mielibyśmy i tak 80%, bo na początku ładowałby się z tą maksymalną mocą 270 kW, więc to w 18 minut dobija do 80% i potem dopiero dużo wolniej zaczyna się ładować. No ale tak czy siak, no kurde, 30 dobrze. kWh podczas półgodzinnego posiłku, nie? Tak. I co? I odpinamy to teraz? Tutaj Tak jest. trzeba to po prostu wypiąć. No musisz Czy tam jakaś nacisnąć, specjalna tam procedura. przycisk. O, dawaj. Ciężko chodzi, nie? Ciężko chodzi, ciężki kabel. Pamiętaj, wtyki przed włożeniem, wyjęciem trzeba smarować. I teraz jeszcze jedna uwaga, nie mamy tej karty Audi Charge, tylko mamy kartę shellowską, która owszem jest też pewnego rodzaju agregatem różnych operatorów, natomiast nie ma z wiadomych względów na niej Circle K'a. W karcie Audi Charge już go masz, w związku z czym wtedy wystarczy tylko przyłożyć tę kartę, żeby się A na innych naładować. stacjach na Orlenie też to nie działa? Ta shellowska? Nie wiem. Nie wiem, bo to jest, mówię, to jest zewnętrzny operator. On też jest pewnego rodzaju, tak jak powiedziałem, agregatem, ale wiadomo, że może konkurencji nie chcieć mieć w Pytanie, tym jakie mają agregacie. umowy. Tak. Natomiast w Audi Charge na pewno jest i Orlen, i Circle K, i Greenway, i ponad 90% wszystkich operatorów w całej Europie obsługują 700 000 ładowarek. Już ponad 700 000 ładowarek, a w Polsce jakieś 8 000 punktów ładowania. No dobra. To co? Wio. No i jak wrażenia? Ogólnie bardzo pozytywne. Choć... Nie pytam o samochód sam w sobie, tylko o te wszystkie kwestie ładowania. Wiesz co, no, jeździmy po mieście, nie robiliśmy dalekich dystansów, więc ogólnie tak do miasta... Do takiego odcinka trafiłeś, no. No, Berliński oglądałeś. Berliński oglądałem. No do miasta, no naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony. No faktycznie byliśmy się w stanie doładować wszędzie. Tych ładowarek jest bardzo dużo. No jest to w miarę proste. Typu, wiesz, no wpinasz, przykładasz kartę i tyle. Więc jest to przyjemne, nawet przyjemne. Natomiast same wrażenia z jazdy są nudne.
Nudne. Nudne. Powiedział człowiek, który jeździ na co dzień Q3. Q3. No, chwilowo. A, dobrze, okej. No ale jak sam widzisz, w domu najtaniej. Jak Tak, masz w domu fotowoltaikę, to już w ogóle. Założenie ładowarki, jak mieszkasz w bloku i masz własne miejsce parkingowe w garażu podziemnym, też nie jest już wielkim ajwaj, chociaż tak jak mówię, nadal wspólnoty, nadal wiele spółdzielni trwają przy swoim i są niechętnie do tego podchodzą. Natomiast za chwilę też zacznie się to zmieniać i to bardzo szybko, bardzo dynamicznie. Sama koncepcja Destination Charging, czyli idziesz na zakupy, ładujesz się, idziesz do kina, możesz się naładować, idziesz do restauracji, możesz się naładować i to nie jest tak, że też każde zakupy jak robisz, to musisz się podładowywać, No tak, bo pamiętajmy, tak. że te samochody mają po 400, 500, czasami już nawet 600 km zasięgu, więc jak raz pójdziesz na zakupy, czy raz pojedziesz do knajpy i będzie taka szybka ładowarka, to naładujesz się tak naprawdę na tydzień albo na 2. Nie będziesz musiał codziennie przy każdych zakupach się ładować. No i do tego uproszczeniem są też te aplikacje, te systemy w samochodach, które wskazują No Ci tak, te abonamenty, no fajne to jest. Tak, więc to się cały czas usprawnia. Cały czas wchodzą nowe technologie. Teraz już mamy tą plug and play, o której rozmawialiśmy, że wiele ładowarek i samochodów wystarczy tylko spiąć ze sobą i nawet nie musisz niczego klikać, niczego przykładać, tylko z automatu zaczyna się ładować. No więc fajnie to rozwój, działa. nie? Fajnie to działa. Tak, czuć rozwój, naprawdę gigantyczny rozwój. Tak I bardzo szybki, kątem, nie? tak, infrastruktury. Nadal nie twierdzę, że elektryk jest dla każdego, tak jak powiedziałem. Nadal uwielbiam klasyczną spalinową motoryzację. Nadal mam w swoim garażu parę samochodów, które mają IR6 pod maską i V8 nawet. Widziałem. Właśnie i nadal to kocham i uwielbiam, natomiast nie jestem też definitywnym, jak niektórzy, przeciwnikiem samochodów elektrycznych, bo one się tak rozwinęły i same samochody, i technologia, i ich zasięgi, i szybkość ładowania, i infrastruktura do tego ładowania, że w wielu przypadkach to ma po prostu większy sens niż posiadanie samochodu spalinowego. No, po dzisiejszej rozmowie też bym się nie nazwał przeciwnikiem samochodów elektrycznych. To jest faktycznie nie dla każdego. Jako pierwszy samochód chyba bym go nie wybrał, ale jako drugi mocno bym się zastanowił. A wierz mi, że jako człowiek, który ma też samochód elektryczny w swoim garażu, to powiem Ci, że wybiera się go jako drugi, jako trzeci, ale potem, gdy popatrzysz, ile nim jeździsz wokół komina, to się okazuje, że jest samochodem pierwszym, bo robi najwięcej No kilometrów. właśnie. To jest najwygodniejszy, bo jest zawsze nagrzany, bo jest najtańszy w eksploatacji, jak go ładujesz w domu i proste kalkulacje przemawiają po prostu do mnie. Bardzo dziękuję, że do nas wpadłeś. Ja również dziękuję. No i tu masz.